Cześć, witam w kolejnym filmie. Tym razem będzie to bardziej poradnik praktyczny. Jak pewnie wielu z Was wie, od jakiegoś czasu realizuję projekt przejścia wszystkich polskich szlaków długodystansowych, szlaków PTTK znakowanych jednym kolorem o długości powyżej 100 km, bo taką liczbę uznałam za kwalifikującą do bycia szlakiem długodystansowym. Listę wszystkich tych szlaków długodystansowych możecie oglądać na moim blogu, link w opisie. Pierwszy to był główny szlak świętokrzyski w 2014 roku, no i w tym momencie mam 16 zaliczonych i jeszcze zostało mi dużo, ponieważ wszystkich jest około 90. Większość z tych szlaków to są szlaki nizinne, ponad 70 jest nizinnych na 90, więc górskich jest stosunkowo mało. One się dosyć od siebie różnią, różnie też trzeba się przygotować do wędrówki nimi, a ponieważ coraz więcej osób jest poniekąd z konieczności zainteresowanych przechodzeniem właśnie polskich, naszych krajowych, swojskich szlaków, to postanowiłam, że dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z polskimi długimi szlakami, parę słów opowiem o tym, jak można to ogarnąć logistycznie i jak to zaplanować. W tym odcinku właśnie opowiem o planowaniu wędrówki. Na planowanie składa się kilka różnych kwestii. Na temat nawigacji zrobię osobny filmik, bo to jest trochę bardziej rozległy temat, ale o tym od razu trzeba powiedzieć, że te szlaki nizinne bardzo się różnią od szlaków górskich. W górach szlaki są z reguły świetnie oznakowane. Wiem, że się denerwujemy, że tam jest coś źle oznakowane, bo kilka drzew jest ominiętych, albo akurat była wycinka, albo znakarz się nie popisał, jakiś szlak nie był ostatnio odświeżany, ale to jest zupełnie inaczej. Też znaki istnieją w górach, ludzie chodzą szlakami i to nie jest duży problem. A na nizinach, owszem, tu trzeba być przygotowanym, że są odcinki zupełnie nieoznakowane i to nigdy nie wiadomo, które. Trzeba mieć ze sobą na pewno co najmniej dobrą nawigację w telefonie, a często jeszcze mapę papierową, żeby skonsultować, jakby to było. Także to następnym razem, ale to musicie o tym pamiętać, że nawigacja tutaj jest bardzo istotna. Niektóre szlaki mają lepszy dojazd, inny gorszy, to też musicie brać pod uwagę. Jeżeli macie mało czasu, to warto wybrać jakiś dojazd PKP, szlak, do którego właśnie jest łatwy dojazd, to będzie łatwiejsze. Niektóre szlaki mają straszliwie skomplikowany dojazd, okazuje się, że jeszcze trzeba podejść kilka lub nawet kilkanaście kilometrów do najbliższej stacji PKP albo do jakiegoś miejsca, gdzie jeżdżą autobusy. To się zdarza. Zdarza się nawet tak, że naszą wędrówkę zakłóci to, że się okaże, że nie pływa prom. Na przykład ostatnio patrzyłam na promy na Wiśle, okazuje się, że z powodu epidemii promy nie pływają i tu się okazuje, że na szlak dojechać się nie da. Takie rzeczy też bywają. Następna rzecz to są noclegi. To jest coś, o co się martwi wiele osób, tych, którzy jeszcze nie byli na szlaku i nie wiedzą, co się robi, jeżeli się nie wie, gdzie się będzie spało, albo nie wiadomo, czy będzie można na pewno znaleźć miejsce pod dachem. No to jest właśnie to. Trzeba się zastanowić, czy chcemy spać na całym szlaku pod dachem, czy też jesteśmy skłonni do tego, żeby spędzić noce na łonie natury, czy to będą wiaty, czy to będą noclegi w terenie, w namiocie, w hamaku, tarpie. Noclegi pod dachem oczywiście będą oznaczały większe koszta. To trzeba też brać pod uwagę, jeżeli szlak jest długi, mamy zamiar wędrować nim 2 lub 3 tygodnie, tak jak na przykład GSB albo GSS lub jeszcze wiele innych długich, no to trzeba być przygotowanym finansowo. Jeżeli chcemy bardziej oszczędnie, to na pewno namiot, co prawda trzeba go kupić, ale jak już go będziemy mieć długo, to na pewno będzie lepszą opcją. Dużo prostsze jest wędrowanie z namiotem, hamakiem lub tarpem, biwakowanie ogólnie rzecz biorąc, ponieważ nie musimy tego właśnie dokładnie planować. Wystarczy, że
mniej więcej sobie wyznaczymy jakiś obszar, w którym będzie to możliwe, a to możemy zrobić patrząc na mapę. Patrzymy, gdzie jest jakaś większa połać lasu, gdzie będziemy mieli spokój, gdzie nikt nas nie będzie niepokoił. Dla kobiet to jest szczególnie ważne, że mają z głowy problem tego, że ktoś je będzie zaczepiał, jeżeli nikt ich nie będzie widział, a miejscem, w których nikt nikogo nie widzi, to jest oczywiście właśnie las. Nie bójcie się spać w lesie, las nie jest straszny, las jest bezpieczny. Także polecam tą metodę, ale oczywiście w wielu miejscach w Polsce są wiaty, tylko że nigdy nie wiemy, jak te wiaty będą wyglądały. W niektórych relacjach możemy obejrzeć, oczywiście ja się też staram w swoich relacjach pokazywać te wiaty, ale z nimi to nigdy nie wiadomo. Jeżeli idziecie na szlak, o którym nic nie znaleźliście, to właśnie będziecie musieli sobie to sami ogarnąć i zawsze lepiej mieć wtedy ze sobą jakieś awaryjne schronienie na wypadek, gdyby taka wiata była na przykład zajęta, bo większość wiat znajduje się w górach i tam jest wielu turystów, wielu chętnych na te wiaty. Z kolei takie różne wiejskie wiaty w innych częściach Polski, no to często są tam jakieś imprezy i niekoniecznie chcemy tam spać wtedy, kiedy akurat trwa impreza, więc dobrze mieć chociaż ze sobą tarp. Czy wybrać namiot, czy wybrać tarp, czy wybrać hamak? O tym też myślę, że wypowiem się osobno. Myślę, że wręcz pokażę Wam wszystkie swoje sprzęty, w których sypiałam w ciągu ostatnich lat, bo zaliczyłam wszystkie te warianty. Mam pewnie trochę przemyśleń na ten temat. To też zależy po prostu od Waszych preferencji. Namiot to jest taka bezpieczna opcja dla początkujących. Nie wiadomo, czy wszystkim spodoba się hamak, nie wiadomo, czy każdemu będzie odpowiadał tarp. Namiot większości ludzi odpowiada, więc jeżeli jeszcze niczego nie próbowaliście, to namiot na początek będzie na pewno ok, byleby nie był zbyt ciężki. O tym później. Pamiętajcie też o tym, że nie wszędzie da się znaleźć miejsce pod dachem. Są takie szlaki, na których agroturystyk nie ma po prostu. To są takie rejony rzadko uczęszczane. Choćby ostatni szlak z Czerwonaku do jeziora Płotki koło Piły. Nie przypominam sobie zbyt wielu miejsc, w których można byłoby zanocować, choć na pewno miasteczka takie miejsca miały, Rogoźno, Chodzież i tak dalej, to tak. Ale jeżeli jakby chcemy mieć krótsze odcinki, bardziej rozsądne, to niekoniecznie wyjdzie to z noclegami. Jeżeli chcecie mieć szlak tylko z noclegami pod dachem, to musicie to najpierw sprawdzić na mapie. Przede wszystkim nie należy zbyt wiele planować. Wiele na szlaku radości czerpiemy z tego, że rzecz jest spontaniczna, że tu nam się coś spodoba, tam się nam coś spodoba, tu nas ktoś zaprosi i w ogóle czasem jest zła pogoda, czasem mamy zły humor, chcemy iść mniej, czasami jest ładna pogoda, mamy więcej energii, chce nam się iść dalej i tutaj kwestie noclegów bardzo nam ograniczają dowolność, jeżeli śpimy pod dachem. Bo noclegi pod dachem często trzeba zarezerwować, trzeba pamiętać, gdzie są i gdzie musimy zakończyć wędrówkę. Może się okazać, że będziemy musieli iść nocą, chociaż wcale nie mamy ochoty. To też jest fajne, ale to nie dla wszystkich jest fajne. Więc polecam się oswajać z tym, żeby nie spać cały czas pod dachem. Oczywiście schronisko tu i ówdzie to jest fajna rzecz. Można sobie zaplanować trochę schronisk, trochę biwaków. Odnośnie głównego szlaku beskidzkiego są całe dyskusje o tym, co zabierać, czy warto brać w ogóle jakiekolwiek schronienie ze sobą, bo można spać cały czas pod dachem. Pewnie, można. Ale czy to będzie taka sama fajna wędrówka pod dachem, czy z noclegami pod wiatami lub pod namiotem? No musicie sami zdecydować, co Wam bardziej odpowiada. Ja tylko chcę Wam powiedzieć, że noclegi pod dachem bardzo ograniczają, a namiot to jest trochę więcej wolności. Inne rzeczy, którymi się trzeba martwić, to zaopatrzenie w jedzenie i w wodę. Jeżeli chodzi o wodę, to jest spory problem na nizinach właśnie. W górach mamy małe strumyczki, gdzie możemy nabrać wody. Często możemy jej nawet nie filtrować, bo jest czysta. Filtr tak czy owak
warto nosić, bo nigdy nie wiadomo, jaka ta woda będzie, a jeżeli mamy filtr, to możemy pić też tą, do której nie jesteśmy pewni, że jest czysta. Ale nie pijmy wody z większych rzek ani z jezior, ponieważ nawet jeżeli ją przefiltrujemy, to i tak te wszystkie chemikalia, które są, spływają z pól, czy tam z jakichś dziwnych miejsc trafiają do wody, to one tam zostają. Filtrowanie usuwa tylko bakterie, ewentualnie jakieś tam inne żyjątka i pierwotniaki i tak dalej, ale nie usuwa całej chemii. Więc jeżeli nie naturalne źródła wody, to co? Oczywiście inni ludzie i ich domy i ich krany. Polecam Wam po prostu pytać, pukać do domów. Widzicie kogoś w ogrodzie i przechodząc przez wioskę, to po prostu pytacie, czy moglibyście wziąć trochę wody z kranu, czy ktoś Wam napełni butelkę. Nie jakoś tak, żeby tam komuś wchodzić na teren prywatny, pomachać, pokazać butelkę, zapytać, mogłabym nabrać trochę wody? Nie ma problemu. Niezwykle rzadko się zdarza, że ktoś odmawia. Można to samo zrobić w sklepie spożywczym. Wielokrotnie nabierałam wodę w różnych instytucjach publicznych, takich jak urzędy gminy, jak biblioteki, gdziekolwiek po prostu, gdzieś, gdzie można się spodziewać, że mają łazienkę i kran. Nie trzeba się tego bać. Ludzie są fajni i na pewno Wam pomogą. Wiem, że to tak brzmi trochę mało profesjonalnie, każdy by chciał być bushcrafterem i survivalowcem na szlaku i nie zależeć od innych ludzi, no ale niestety woda zależy od innych ludzi, to ludzie sprawiają, że ta woda jest nie nadająca się do picia, więc myślę, że jest okej zapytać i poprosić o taką nadającą się do picia. No i zaopatrzenie w jedzenie. W jedzenie zaopatrzyć się w Polsce jest bardzo łatwo. W Polsce nie ma takich szlaków, na których musielibyśmy przez wiele dni obywać się bez wizyty w sklepie. Takie problemy jak na szlakach Stanów Zjednoczonych, choćby, że mamy odcinki, gdzie jest 7-8 dni bez sklepu. Tutaj nie istnieją. Wiem, że są takie kawałki Beskid chociażby, albo gdzieś polskie Pojezierza, czy jakieś równiny, gdzie po prostu szlak jest poprowadzony dalej od wsi i miasteczek. Też się może zdarzyć 2 dni, może nawet 3 dni bez sklepu, ale to są tylko 2-3 dni, to naprawdę nie jest dużo, więc możemy spokojnie sobie zapasy odnawiać. Jeżeli jedziemy na 2-3 dni, to może nawet warto zabrać wszystko z domu, bo mamy przygotowane od razu porcje, nie musimy się martwić tym, że mamy ogromną paczkę makaronu, której nie zdążymy zjeść, mamy już zabrane z domu tyle, ile nam będzie potrzeba. Ale zakupy na szlaku to też jest spora przyjemność, więc zawsze jakieś fantazje jedzeniowe mamy, jak się zrobimy na szlaku głodni po paru dniach. Fajnie jest sobie zapodać jakąś wędzoną makrelę, fajne są banany, kefiry i soczki, także to jest też fajny element wędrówki. Nie trzeba się tym stresować, w polskich sklepach jest mnóstwo nadającego się do zabrania jedzenia, o tym też zrobię osobny filmik, pokażę Wam, co zazwyczaj kupuję lub też co w ogóle można kupić takiego, co można zabrać do plecaka na wycieczkę w jej trakcie, jeżeli jest to wycieczka wielodniowa. Widziałam, że niektórzy zabierają ze sobą liofilizaty w Beskidy. Nie jest to potrzebne zupełnie. Mamy schroniska, w których można kupić obiad, mamy miasteczka i wioski, nawet w naszych górach, także spokojnie możecie odpuścić sobie jakieś zaawansowane jedzenie. Ono wcale nie jest lepsze od zwykłego jedzenia. Wszystkie praktyczne informacje znajdziecie na mapach. Obecnie nawigacja jest bardzo uproszczona. Sama coraz częściej korzystam z telefonu, a nie z papierowej mapy. Choć używam mapy w telefonie, tak jak mapy papierowej. Nie używam znaczników, nie mam wgranych tras. Po prostu patrzę na mapę, która jest w telefonie, jak na normalną mapę. Ale jest tam mnóstwo naniesionych właśnie sklepów spożywczych, więc łatwo to wszystko znaleźć na papierowej, zwykłej mapie. Takich rzeczy nie ma. Za to mapa papierowa właśnie bardzo ładnie nam pokazuje, gdzie są lasy, gdzie będzie łatwiej znaleźć
biwak i dużo lepiej pokazuje źródła. Na mapach na telefonie te podkłady są fatalne, jeżeli chodzi o topografię. Niewiele widać, nie ma właściwie izochips, trudno znaleźć te strumyczki małe. Na mapach takich klasycznych, turystycznych, jak na przykład ta mapa kompasu Beskidu Małego, wszystkie te rzeczy są pokazane, więc jeżeli tylko dla danego regionu mapa turystyczna jest, to polecam ją mieć. W górach jest bardzo, bardzo praktyczna. Możemy trzymać telefon wyłączony często. Na nizinnych szlakach to już nie. O nawigacji będzie jeszcze później, tak jak mówiłam, już zapowiedź tego, że pokażę Wam, jak wyglądała nawigacja z mapą wojskową. A tymczasem to już chyba wszystko z takich podstawowych informacji. Zagłębimy się w te kwestie w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że jakieś praktyczne informacje z tego wyciągnęliście. A jak macie jakieś pytania, to zapraszam do ich zadawania i postaram się odpowiedzieć. No to dzięki za uwagę i do zobaczenia na następnym filmie.